Bardzo się cieszę, że takie miejsce w Polsce jest. Bardzo się cieszę, że no przede wszystkim w takim miejscu, ponieważ tutaj, tak jak powiedziałeś, Natura 2000, rezerwat Buków na tej wyspie. Koncentrując się na tym, żeby nie ingerować za bardzo w naturę i właśnie to tiny house'y są tego typu turystyką, która nie ingeruje, nie obciąża jakby natury. Wynająć, pomieszkać, bardzo fajna alternatywa dla ludzi, którzy chcą zamieszkać całorocznie w Tajnie, ale do końca nie wiedzą jak to jest, wiesz, nigdy nie mieli okazji, więc mogą sobie przyjechać i po prostu spędzić kilka nocy i zobaczyć jak to wygląda od kuchni. Obiekt pachnie miętą przywodną, która jest jakby protoplastą wszystkich mięt. I od zawsze jak tutaj coś się robiło, wchodziło się gdzieś nad brzegiem, to czuć jest tą miętę. Kolorystyka bardzo fajna, spokojna, białe okna, domek z dachem dwuspadowym, połączenie bieli, czarnych uchwytów, ciemnego drewna i tych kompozytowych blatów, które są cienkie, bardzo fajnie wyglądają. Ja przyznam szczerze, że znajduję się teraz chyba w najładniej położonym tiny house, w jakim dotychczas byłem. Witam Was kochani w kolejnym odcinku Mobi House Big Living. Witam Was w zimowy czas, minus 5 stopni. Znajdujemy się właściwie w miejscu glampingowym. Nie bez powodu jesteśmy tutaj zimą, ponieważ chcemy pokazać Wam, że tiny house bez problemu daje radę w zimę. Kilka domków w tym momencie tutaj jest zajętych, także jest to naprawdę niesamowite. Znajdujemy się na Kaszubach, na półwyspie, półwysep Zacisze, tak nazywa się tutaj to miejsce glampingowe. Naprawdę jest tutaj niesamowicie pięknie. Szereg domków, tak naprawdę większość z tych 11, poza jednym, nie, dobrze, poza dwoma. Ulokowana jest na tym półwyspie właściwie przy samej wodzie. Bardzo fajne miejsce nie tylko dla ludzi, którzy chcą zobaczyć jak mieszka się w tiny house, ale generalnie przyjechać, spędzić sobie trochę czasu w naprawdę super miejscu, w bardzo dobrze wyposażonym domku, ponieważ wszystkie domki uzbrojone są w totalnie wszystko, czego potrzeba, w klimatyzację z funkcją grzania, w ogrzewanie podłogowe zimą tutaj bez problemu to wszystko daje radę, czego dowodem są domki zajęte w ponad 50%. Także naprawdę uważam, że tutaj to miejsce jest niesamowite. Zobaczycie na przebitkach, jak to miejsce wygląda latem, chociaż myślę, że mam dużą nadzieję, że będzie nam dane również latem tutaj wrócić. Z domków widok mamy, tak jak powiedziałem, na jezioro Przywickie Duże, ale też na rezerwat Buków, który znajduje się na wyspie. Bardzo fajnie też to wygląda, w lato można sobie wynająć kajak, wynająć deskę stand-up paddle, poużywać sobie tutaj tak naprawdę wszystkich wodnych atrakcji, jak i się zrelaksować, wychillować i bardzo fajnie spędzić czas. Mamy teraz przyjemność porozmawiać z właścicielem tego wspaniałego miejsca. Z właścicielem tak naprawdę nie tylko tego miejsca, ale również kempingu, który jest zlokalizowany tutaj nieopodal. Czy mógłbyś przedstawić się mi i naszym widzom? Nazywam się Tomasz Herbarz. Prowadzę wspólnie z bratem taki rodzinny biznes. Tak jak powiedziałeś, kemping, ale teraz głównie właśnie półwysep Zacisze, gdzie się znajdujemy nad jeziorem w samym centrum obszaru Natura 2000 w Przywidzu. Super, a powiedz mi tak z ciekawości, jak trafiłeś na tiny house? Jak generalnie gdzieś zakorzeniła się u Was ta koncepcja, żeby tego typu domki tutaj postawić? Jak ogólnie, jakie było Twoje pierwsze bądź Wasze pierwsze zetknięcie z, nazwijmy to, ruchem? Zawsze staramy się być innowacyjni, szukamy takich nowych rzeczy, rzeczy dobrych dla ludzi, rzeczy dobrych dla natury. 5, może 4 lata temu natrafiliśmy, jadąc drogą, na tiny house, którego czarny Ford ciągnął. Aha, widzieliście podczas transportu, tak? Tak, jedna z pierwszej produkcji chyba
Mobi House'a akurat wtedy to Okej. właśnie Mobi House'a widzieliśmy. Mhm. I ta idea wtedy się zapaliła. Poszukaliśmy sposobów, poszukaliśmy środków i tak się to zaczęło. Zaczęliśmy kupować i mamy już kilka tych domków. Super, bardzo się cieszę, że takie miejsce w Polsce jest. Bardzo się cieszę, że no przede wszystkim w takim miejscu, ponieważ tutaj, tak jak powiedziałeś, Natura 2000, rezerwat Buków na tej wyspie, na jeziorze, ponieważ znajdujemy się, przypomnę, przy jeziorze, przy Wickim Dużym. Jak, powiedz mi, tak z ciekawości też, kręci się ten biznes? Jak tutaj wygląda kwestia gości, zainteresowania? Tak naprawdę wszystko się rozpoczęło akurat na tym obiekcie, bo to jest dosyć nowy obiekt. My oczywiście dawno już dzierżawiliśmy, teraz od niedawna jest naszym obiektem. Super. Musieliśmy zrobić bardzo głęboki remont, głęboką modernizację, koncentrując się na tym, żeby nie ingerować za bardzo w naturę i właśnie to tiny house'y są tego typu turystyką, która nie ingeruje i nie obciąża jakby natury. To jest wstawienie bardzo delikatnego, minimalistycznego domku w tą przepiękną i jakże ważną dla nas właśnie naturę. I tym jakby sposobem zaczęliśmy w lipcu tamtego roku dopiero. Oczywiście cały sezon letni mieliśmy bardzo dużo gości. Później jesienią dalej prowadziliśmy te prace, oczywiście weekendowe wynajmy, ale nie tylko są tutaj nasze domki, bo to jest taki ciekawy model biznesowy, że niektórzy wstawiają swój domek na gotowe stanowisko i odpowiednią umową jakby dzielimy się zyskami z tego wynajmu, ale co najważniejsze, to mamy taką jakby relację z tymi właścicielami tych domków i to jest nas taka grupa. My oczywiście dajemy to miejsce, ale tu ważniejsza jest idea i ważniejsze są jakby sposoby, żeby ludzie mogli przyjechać i spróbować tego spokoju, tej ciszy. Super, ja bardzo się cieszę, bardzo ciekawa i fajna koncepcja, bo rozumiem, wygląda to tak, że ktoś kupuje sobie tiny house i następnie może tutaj z Wami, tak jak wspomniałeś, podpisać umowę, ten domek tutaj wstawić i czerpać sobie z tego jakieś zyski. Tak, prawdopodobnie jesteśmy jedynym obiektem, przynajmniej na północy, który jest tak przygotowany, ma instalację, kanalizację, wodę, prąd, wszystko jest gotowe, obiekt jest monitorowany, także jesteśmy gotowi w 100% na takie tiny house. Ja powiem Ci, że ja monitoruję mocno sytuację, jeżeli chodzi o rozwój całego ruchu tiny w Polsce. No i wydaje mi się, że jesteście jedynym miejscem w Polsce tego typu. Na pewno największym, co bardzo cieszy, bo tutaj możemy zobaczyć sobie 11 domków, które mocno się od siebie różnią. Nadal są to oczywiście tiny house, ale środek każdego domku jest indywidualny. Możemy sobie przejść, zobaczyć, oczywiście jeżeli nie ma gości, wynająć, pomieszkać. Bardzo fajna alternatywa dla ludzi, którzy chcą zamieszkać całorocznie w tiny, ale do końca nie wiedzą, jak to jest, wiesz, nigdy nie mieli okazji, więc mogą sobie przyjechać i po prostu spędzić kilka nocy i zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Ale też fajna alternatywa, tak jak wspomniałeś, po prostu jeżeli chodzi o turystykę, bo hotele już całe szczęście odchodzą powoli do lamusa. Możemy przyjechać w tak wspaniałe miejsce, spać generalnie spędzać czas, ale głównie spać, bo tutaj latem, zimą pewnie też spacery super, ale latem głównie czas spędzamy przy jeziorze, na jeziorze, gdzieś na zewnątrz. Ale jeżeli chodzi o tę strefę komfortu, jeżeli chodzi, wiesz, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rekuperatory, jakby cały wachlarz tutaj rzeczy, które ułatwiają nam życie, bardzo komfortowe warunki, no i oczywiście widok, także naprawdę ekstra. Powiedziałeś 11 domków, tak, i więcej nie będzie, to znaczy też pilnujemy tego obciążenia jakby gatunkiem ludzkim tej natury w tym przypadku i na pewno nie będzie więcej. Staramy się, że jest pewna liczba ludzi, którzy mogą jednocześnie tu przebywać, żeby naprawdę czuć się komfortowo i my tego będziemy pilnować i pilnujemy. Mamy taką świetlicę, że można się spotkać z kominkiem. Jeszcze kilka rzeczy będzie w następnym roku uruchomione, wypożyczalnia desek SUP, jakieś kajaki, wszystko co jest potrzebne Ekstra. właśnie w takiej chwili. No tak, to jest pewnego rodzaju też, tak jak powiedziałeś, showroom, że ktoś może przyjechać i zobaczyć sobie domek, naprawdę usiąść, pospać,
nawet na tydzień przyjechać i może naprawdę świadomie wtedy podjąć decyzję, Tak. czy to jest jego temat, czy to jest moim zdaniem zawsze jest jego. Popatrzcie, teraz tutaj z tyłu zamówiliśmy kaczki, przyjechały. No tak, jak na wstajesz- zamówienie. No nie, ja już muszę prosić wstajesz pana rano, podnosisz głowę. operatora. Tak, oczywiście śmieję się, że na zamówienie nie, normalne to jest. Trzeba tutaj. tam 5 zł wrzucić i gdzieś. Nie, normalne jest i to jest naprawdę, to jest takie życie z naturą. Super. Naprawdę to jest życie z naturą. Niektórzy mówią, że mogą łowić od razu stąd. Po prostu tak jest i to jest takie magiczne miejsce. I ono też przeze mnie i przez mojego brata jest tak traktowane jako taki osobisty troszeczkę biznes, jako takie spełnienie tych potrzeb i tych marzeń, które zawsze mieliśmy, żeby w spokoju i dokładnie w zgodzie z naturą jakby prowadzić malutki biznes. No takie trochę oczko w głowie, rozumiem. Tak, ten Dla dwuwłosy... ciebie i twojego brata. Bardzo ciekawe jest to, o czym wspomniałeś, z tego względu, że w Polsce ta, powiedzmy, scena ludzi, którzy mieszkają całorocznie w tajni, jeszcze nie jest duża, ale załóżmy we Francji albo w innych miejscach, gdzie ja miałem okazję mieszkać, tych ludzi jest zdecydowanie więcej. I często jest tak, że ludzie rzucają się na głęboką wodę, wiesz, nigdy nie mieli do czynienia, pooglądają sobie gdzieś tam filmy, chcą zamieszkać w tajni, no ale wiadomo, w jakich żyjemy czasach. Większość ludzi, myślę, że dobre 90 kilka procent jest obłożone po prostu rzeczami, gadżetami i jakby gratami z każdej strony. No i kiedy okazuje się, że musisz zamknąć to swoje życie, wiesz, w jednej czy dwóch szafach na dość małej przestrzeni, co ja polecam każdemu, bo sam żyję i mieszkam i jakby egzystuję w taki sposób i uważam, że nie ma nic lepszego, bo ja się nie muszę skupiać gdzieś na tych rzeczach, one mnie nie przytłaczają, mam głównie rzeczy, których potrzebuję. Wiadomo, czasami sobie tam pozwolę, zresztą mam ponad 400 roślin, ale ja uważam, że bardzo ich potrzebuję, więc... No ale generalnie rozumiesz, o co mi chodzi i super, naprawdę super jest to, że można przyjechać i po prostu, tak jak powiedziałem, zobaczyć jak fajnie jest, gdzieś tą przestrzeń poczuć i w ten klimat A propos roślin, domki też mają nazwę, roślinne nazwy ziół, które tutaj na tym obszarze występują. Które występują tutaj. Tak, mięta, przytulia i tak dalej. Tymianek, w którym się znajdujemy, to tak ucisza. Nawet kiedyś oczywiście rozmawialiśmy z naszym przyjacielem, który jest architektem, który nas wspiera. On też właśnie mówił, że jeszcze dołóżcie roślin, jeszcze dołóżcie ziół. Ten obiekt pachnie miętą przywodną, która jest jakby protoplastą wszystkich mięt. I od zawsze, jak tutaj coś się robiło, wchodziło się gdzieś nad brzegiem, to czuć jest tą miętę. Naprawdę to jest naturalne miejsce i takie chcemy je pozostawić. Też nie zobaczycie tu na terenie samochodów. Jest parking jakby ogrodzony z drugiej strony. Tu będziemy tylko chodzić, wypoczywać i jakby obserwować tą naturę. Super. Dobrze, kochani. Chciałbym teraz zaprosić Was do tak naprawdę kilku domków, które chciałbym Wam pokazać. Tobie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że opowiedziałeś o tej historii, która jest bardzo piękna. A Was generalnie oboje tutaj zapraszamy, jeżeli chcecie poczuć tą przywodną miętę, także. Zapraszam serdecznie. Domek zbudowany na przyczepie 720 cm z podestem, dzięki któremu dużo łatwiej dostaniemy się do środka. Z drugiej strony mamy widok na rozlewisko tego jeziora, bądź na jakąś jego część. Tam jest ulokowany taras, który zaraz zobaczycie. Kolorystyka bardzo fajna, spokojna, białe okna. Domek z dachem dwuspadowym. Mamy tutaj wylot od rekuperacji. Tam mamy wentylację, wylot od pochłaniacza kuchennego. No, jakieś lampki, światełka. Bardzo ciekawie tutaj to wszystko wygląda. No i zapraszam Was do środka. Witam Was, kochani, we wnętrzu pierwszego domku, który chcielibyśmy Wam pokazać. Tak jak powiedziałem, z zewnątrz domek ma 7,2 metra. Jest bardzo, bardzo fajnie tutaj wszystko ogarnięte. Bardzo podoba mi się połączenie bieli
czarnych uchwytów, ciemnego drewna i tych kompozytowych blatów, które są cienkie, bardzo fajnie wyglądają, są mega wytrzymałe, także jest to na pewno propozycja do zastanowienia, jeżeli planujecie swój tiny house. W części kuchennej, no taka powiedzmy trochę kempingowa prostota, zmywarka 45 cm, jakaś szafka cargo, jak zwykle w tych realizacjach kosze do segregacji, bardzo duży i fajny plus, zresztą mówię o tym zawsze, ponieważ uważam, że segregacja jest super istotna. Jakiś słupek z szufladami, tutaj niezbędne sztuczce, inne tematy. Kuchenka dwupalnikowa w zupełności wystarczająca w domku na wynajem. Bardzo fajnie zabudowane tutaj schody. Super, że też ta wierzchnia część jest z tego blatu kompozytowego. Tutaj szafka, bardzo duża, pojemna, miejsce na pralko-suszarkę oczywiście też. Tutaj lodówka, nie za duża, ale uważam, że w zupełności wystarczająca z zamrażalnikiem, takie combo. Tutaj duża szafa, którą już tak naprawdę znacie, więc nie będziemy się na tym jakoś mega skupiać, ale skupmy się na drzwiach. Kolejny raz, bardzo, bardzo fajny akcent. Ja po prostu uwielbiam drzwi, tak jak już mówiłem we wcześniejszych odcinkach Tiny House. Tutaj drzwi są frezowane, bardzo fajny wzór, super to wygląda, jest naprawdę bardzo dopasowane do całego wnętrza. Także tak przedstawiają się drzwi, a za drzwiami klasycznie łazienka. Łazienka 100 cm ze wszystkimi akcesoriami tak naprawdę niezbędnymi do higieny, do kąpieli, do załatwiania się, także bardzo fajnie rozwiązana. Nie za dużo umywalka, ale wystarczająca. Boiler 30, całkiem nieźle tutaj to wszystko wygląda. W części salonowej znajduje się duża kanapa, też z dwoma takimi bardzo, bardzo fajnymi i pojemnymi, oj poduszka mi spadła, z dwoma bardzo fajnymi i pojemnymi szufladami, które możemy sobie schować jakieś akcesoria. To łóżko generalnie rozkłada się i tworzy, tak jak już mówiłem w jakichś wcześniejszych odcinkach, wygodne spanie dla 2 osób, 140 cm, także na luzaku możemy się tutaj przespać. Klimatyzacja z funkcją grzania, która w tym momencie działa i jest tutaj naprawdę bardzo przyjemnie. Na zewnątrz myślę, że jest koło minus 5 stopni. Bardzo fajnie rozwiązana tutaj ta przestrzeń. Pod spodem sypialnia z wielkimi przeszkleniami, z widokiem oczywiście z jednego okna na jezioro, co jest, no właściwie chyba na rozlewisko jeziora, co jest tak naprawdę wspaniałe. No tutaj w tej sypialni nie brakuje zupełnie niczego. Mamy gniazdka, żeby podłączyć sobie telefon, oświetlenie, żeby poczytać sobie książkę. Czytam co kto lubi oczywiście. No i duże 160 cm łóżko, no już takie powiedzmy king size'ik. Także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Warto zwrócić uwagę na to, że tutaj również cała ta część jest unoszona. Jest na siłownikach, więc nie musimy użyć dużej siły, żeby sobie tutaj otworzyć. No i pod spodem oczywiście mamy też bardzo, bardzo solidny schowek. Bardzo fajna jest ta antresola, miejsce, na którym możemy się zrelaksować. Z wysokością też jest w miarę ok. Bardzo ładny stolik, też mi się bardzo podoba. Widać, że elegancko ze sklejeczki. No super miejsce, żeby sobie po prostu, tak jak powiedziałem, wychillować i to dzięki temu, że mamy na dole tą sypialnię king size. Bardzo ładnie wyglądają też te barierki ażurowe. Bardzo mi się podobają, też polecam, jeżeli ktoś myślał o tym, jak rozwiązać tą kwestię oddzielenia i kwestię tej barierki. Bardzo polecam tego typu rozwiązania, ponieważ one nie zamykają nam przestrzeni i dzięki temu czujemy, jak tutaj byłoby więcej miejsca, chociaż tego miejsca wcale tak mało nie jest. Kolejna antresola, tym razem sypialna. Materac 160 cm, moja klasyczna antresolowa pozycja. No co tutaj więcej mogę powiedzieć? Bardzo fajnie ta przestrzeń wygląda, bardzo fajnie wyglądają podłogi, że są takie same jak na dole, panel laminowany. No i widok. Ja mam w tym momencie widok, który zaraz zobaczycie na przebitkach z jednego i z drugiego okna na jezioro. Bardzo fajnie to tutaj wygląda, nawet zimą, także super.
Kolejny bardzo fajny domek, kolorystyka bardziej w moim guście, ale uważam, że coś naprawdę w tej czerni jest. Fajnie te wszystkie okna nam odbijają, które są białe. Jednostka zewnętrzna klimatyzacji. No myślę, że wszystkie elementy, które tak naprawdę widzieliśmy też we wcześniejszych domkach. No i zaraz będziecie mogli zobaczyć środek, ponieważ tutaj środek to jest naprawdę konkret. Dzięki temu, że znajdujemy się na półwyspie, szereg domków jest tutaj ulokowana dosłownie 2-3 metry od jeziora. Tworzy to niesamowity efekt. Ja przyznam szczerze, że znajduję się teraz chyba w najładniej położonym tiny house, w jakim dotychczas byłem. Salon, no wspaniałe miejsce. Możemy sobie usiąść na kanapie, zrobić kawę, popatrzeć na jezioro. Mamy tam też wyspę, na której jest rezerwat, tak jak wspominaliśmy. No powiem Wam, że robi to naprawdę potężną robotę. Pokażę Wam teraz resztę. Dwuskrzydłowe drzwi, które bardzo fajnie nawiązują do zewnętrznej kolorystyki domku. Bardzo fajnie możemy sobie to miejsce zamknąć. Super to oczywiście wygląda. Następnie w części salonowej mamy duży stół, który możemy rozłożyć do 2 razy większego rozmiaru, ale uważam, że na 2 osoby, a nawet tak naprawdę na 4 jest zupełnie wystarczający. Podwójne drzwi, też bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie w lato możemy sobie wpuścić powietrze. Antresola, taka, właściwie to ona chyba nawet nie jest sypialna, chociaż na siłę ktoś by się tam wcisnął, na którą prowadzi tutaj ta drabina, która jest na ścianie. Kolejny raz klimatyzacja z funkcją grzania, kolejny raz jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Kuchnia też wygląda bardzo ładnie, również blat kompozytowy, tym razem w kolorystyce drewna. Zmywarka 45 cm, bardzo podobny układ jak w tym domku, w którym byliśmy wcześniej. Kuchenka dwupalnikowa, więc też w zupełności wystarczająca. Telewizor, jeżeli ktoś ma ochotę sobie coś tam z Netflixa machnąć, to jak najbardziej ma możliwość, bądź obejrzeć zupełnie co innego. Ja oczywiście nic nie narzucam. No jest tutaj po prostu bardzo ładnie, no ale kolejny raz, kochani, coś niesamowitego. Jeden z bardziej klasycznych modeli drzwi, ale one mi się też bardzo podobają. Czasami w tej prostocie jest tak naprawdę siła. Kolor oczywiście taki sam jak tamte drzwi. No i znajdujemy się teraz powoli w łazience. Też mamy blaty kompozytowe, bardzo fajnie. Prysznic, łazienka 100 cm, bardzo podobna do tej w tamtym domku, więc tutaj nie będę kolejny raz wszystkiego opisywał. Bardzo fajnie zorganizowane są tutaj schody. No fajnie, że jest też ten blat kompozytowy. Zabudowa klasyczna, taka jak w innych domkach, więc nie będziemy tracić czasu. Bardzo fajnie rozwiązany jest tutaj ten pierwszy stopień, który jest wysuwany. Dzięki temu mamy więcej miejsca tutaj, więc zmieścił się ten duży stół. Wygodnie się po tym wchodzi, to się fajnie blokuje. Także wszystko tutaj naprawdę gra. No i moja klasyczna pozycja. Antresola, fajnie zabudowana tutaj szafkami. Fajnie, że ta ściana też jest niebieska. Materac tym razem położony w drugą stronę, z tego względu, że ten domek ma dach dwuspadowy. Całą tą przestrzeń tutaj tworzą 2 lukarny z oknami. Jedno okno nieotwierane, drugie otwierane, więc bardzo fajną możemy tutaj sobie zrobić bryskę, przewiew latem, kiedy jest gorąco. No i co? Widok przez okno z tamtej strony na jezioro, na tą wyspę, no bajeczka. Także jestem od 5 rano na nogach, przyjechałem tutaj specjalnie, żeby Wam to wszystko pokazać. Ta pozycja już powoli determinuje u mnie kwestię drzemki 15-minutowej, więc do zobaczenia. Kolejny bardzo ciekawy domek, który chcielibyśmy Wam pokazać. Utrzymany już w trochę bardziej szalonej kolorystyce. Też bardzo fajny model z dachem dwuspadowym, z lukarnami na obie strony i z oknami. Tutaj znajduje się jednostka zewnętrzna klimatyzacji, też wylot od wentylatora łazienkowego. Bardzo fajne połączenie tych 2 kolorów. Taki ciemny, powiedzmy niebieski, morski, chociaż ja się na tych kolorach nie znam. I taki w miarę fajny, spokojny, szary. Super ładny domek. No powiem Wam, kochani, że obudzić się w takim miejscu, nie wiem, czy jest wiele takich miejsc na świecie, gdzie płacimy pewnie bardzo dużą kasę, żeby mieć z sypialni bądź z salonu taki widok. No wygląda to po prostu niesamowicie. Ja oczywiście w klasycznej pozycji, chociaż tutaj w tej sypialni mamy
chyba niespełna 2 metry, więc możemy też sobie bez problemu, jeżeli mamy taką potrzebę, oczywiście na łóżku stanąć. Dzieci, nie mówmy tego wynajmującym, mogłyby tutaj sobie trochę poskakać. Także no, wygląda to naprawdę elegancko. Chciałbym dostać się tam na górę, żeby pokazać Wam jedno rozwiązanie, więc w tym celu tutaj będziemy musieli sobie ściągnąć drabinę. Bez problemu oczywiście dajemy radę zrobić to sami. Drabina też przy okazji bardzo ładna, dębowe stopnie, białe boki, biała konstrukcja. Fajnie to nawiązuje tutaj do całościowo do kolorystyki domku. Więc tak, odpinamy sobie zabezpieczenie, rozkładamy. Jestem sam, więc musimy sobie jakoś poradzić. Pan operator niestety mi nie pomoże, bo byście nie widzieli tego, co się tutaj wyprawia. Dobrze, teraz sobie wpinamy tą drabinę, w sensie zahaczamy tutaj, wpinamy zabezpieczenia, żeby było safety. Zabezpieczenie. No, dobra, numer 2. Wchodzimy sobie tutaj. Bardzo fajnie tutaj to wygląda, wcale nie jest jakoś mega klaustrofobicznie. Możemy sobie tutaj zamknąć oczywiście całą tą przestrzeń, ale to, co chciałem Wam pokazać, to w jakich warunkach możemy tutaj pracować. Coraz bardziej popularna staje się praca tego typu, praca kempingowa, praca glampingowa. Wiadomo, COVID wymusił pracę zdalną na bardzo wielu osobach. I to ogólnie gdzieś się przyjęło w bardzo wielu miejscach i tak pozostało. Bardzo fajnie jest tutaj to biurko zorganizowane. No duże takie konkretne, gdzie możemy sobie postawić laptopa i wszystkie materiały, które są nam niezbędne do pracy. Tutaj ten blat również sobie możemy rozłożyć, jak będziemy siedzieli. Możemy sobie go otworzyć. No i widok i jeszcze raz widok. Ja nie wiem, czy byłbym w stanie pracować w takich warunkach, nie skupiając się tak naprawdę na widoku, tylko na pracy. Znajdujemy się w tym momencie przy drzwiach tego naprawdę super fajnego domku. Drzwi podwójne, bardzo duży atut. Za tymi drzwiami znajduje się sypialnia, którą zaraz Wam pokażemy, ale chciałbym zauważyć kolejny raz te piękne drzwi. Pionowy frez, wygląda to po prostu niesamowicie. Bardzo fajnie tutaj możemy zobaczyć sobie słoje i całą strukturę tego drewna. Część salonowa, kanapa. Bardzo fajny kolor tego obicia, nawiązujący też do tego wiodącego, powiedzmy, takiego przełamania tej bieli. Duża rozkładana, tak jak we wcześniejszych realizacjach. Tym razem mamy tutaj stolik mobilny, który możemy sobie z tego miejsca wypiąć i wpiąć sobie tutaj. Wtedy mamy miejsce, gdzie możemy sobie zjeść. Część kuchenna. Blat tym razem drewniany, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Ja bardzo lubię, jak wszystko w Tiny House jest drewniane, chociaż wiem, że blaty kompozytowe są praktyczniejsze, ponieważ ten blat jest obsługowy. Musimy raz na 2-3 lata, w zależności od tego, jak często korzystamy, lekko to przeszlifować i polecieć jakimś woskiem, ale naturalne i to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. Kosze do segregacji. No takie kombo, które widzieliśmy też tutaj w tych wcześniejszych domkach, dwupalnikowa kuchenka. No i teraz druga strona, kacze schody, dzięki którym mamy tutaj zdecydowanie więcej miejsca, ponieważ same schody zajmują dużo mniej miejsca. Bardzo fajnie tutaj to wszystko jest zabudowane. Szafka, która naprawdę tworzy nam całkiem przyzwoite miejsce do przechowywania. Pod szafką kolejna szafka i to jest też miejsce na pralko-suszarkę. Jeżeli ktoś by sobie chciał takie kacze schody zbudować, to w kaczych schodach też jest na to miejsce. Tutaj znajduje się lodówka, też takich rozmiarów jak we wcześniejszych domkach, moim zdaniem w zupełności wystarczająca. Nad lodówką szafka. No i kolejny tak naprawdę super element, takie same drzwi jak z drugiej strony. No wyglądają naprawdę moim zdaniem nieziemsko. No i za drzwiami łazienka, która nie różni się od łazienek we wcześniejszych domkach, więc nie będziemy się na tym skupiać. Dwuspadowy dach, lukarny. Kolejny raz okna, 2 na stronę, też bardzo fajnie. No i znowu oczywiście mam widok na jezioro i nawet na jakieś pływające tam kaczki. Nie zazdroszczę im, bo mamy, tak jak powiedziałem, -5. Materac 160 cm.
Generalnie, jeżeli bardziej podobają Wam się domy z dwuspadowymi dachami i będzie w tego typu domu będzie zabudowany lukarnami, co jest raczej konieczne w tym miejscu, gdzie chcemy spać, to zazwyczaj materac kładziemy w tą stronę, z tego względu, że no mając tam nogi i tutaj głowę jest dużo wygodniej i praktyczniej. Bardzo dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszam Was do lajkowania, do subskrybowania kanału. Zapraszam Was do komentowania. Będę odpisywał na Wasze komentarze i odpowiadał na nurtujące Was pytania. I zapraszam do kolejnego odcinka. Bartek Motyl Motylec.